Cześć, siemano, witajcie. Ostatnio pokazywałem wam mojego Monka pod Flickr Strike'a, który jest mega mobilny i przyjemny w graniu, natomiast przez ostatnie 2 dni od nagrania nowego filmu czy 3 zmieniło się bardzo dużo i chcę się z wami tym podzielić, no bo myślę, że jeśli ktoś z tego buildu postanowił skorzystać, no to warto, żeby wiedział, co można poprawić i że ten build był jeszcze przyjemniejszy w graniu i przede wszystkim jeszcze mocniejszy, robił większego dipsa, czy to w bossy, czy na mapach. No na mapach teraz robi totalną rzeźnię. Natomiast jeśli oczywiście zanim przejdziemy sobie do szczegółów, no to oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapy w górę, no i zasubskrybować kanał, żeby się rozwijał, żebym ja też miał większą motywację do kręcenia kolejnych filmów, jeśli wam się one podobają. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, co chcielibyście zmienić, poprawić, może ulepszyć, a ja postaram się do tego dostosować. Teraz przechodzimy sobie do tematu odcinka, czyli zmiana w moim Monku pod Flickr Strike'a. Przede wszystkim zrobiłem ostatnią ascendancję, bo ostatnio w sumie nie zwróciłem uwagi, że zapomniałem o niej i miałem zrobione tylko 3, co za tym idzie. Teraz dorzuciłem jeszcze tutaj The Soul Springs Eternal, żeby metaskille szybciej ładowały energię. Czy można zagrać coś innego zamiast tego? Myślę, że tutaj też ten Unbound Avatar będę musiał wytestować, czy nie będzie działało to lepiej od tego. Natomiast do tego jeszcze dojdziemy. Oczywiście nie będę w tym filmie omawiał wszystkiego dokładnie tak samo jak w poprzednim, no bo jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak wyprowadzać combo na tym buildzie i tak dalej, no to odsyłam was gdzieś tutaj, wyświetlę wam na górze link do poprzedniego filmu, gdzie wszystko tak mega szczegółowo omawiałem. Tutaj przede wszystkim skupię się na tym, co się zmieniło, a zmieniło się przede wszystkim dużo w samych skillach, no bo tak, oczywiście Flickr Strike tutaj, czy są jakieś większe zmiany? Tak, Flickr Strike'a dorzuciłem Pinpoint Criticala, żeby zwiększyć szanse na kryta, tylko tutaj mam troszkę zagwozdkę, no bo on jakby obniża nam te obrażenia od kryta, a tak naprawdę brakuje mi jeszcze szansy na kryta, żeby mieć z nim 100% i to pewnie czymś jeszcze będę chciał zastąpić, albo będę dążył do tego, żeby mieć faktycznie 100% szansy na kryta, bo teraz z pinpointem mam 73%, natomiast bez mam 45, no pasowałoby mieć takie 60, myślę, żeby sobie już mieć 100% z pinpoint criticalem. Do tego concentrated effect, embiter, to sprawia, że jeśli zadamy jakieś ekstra obrażenia z jakiegoś żywiołu innego niż lód, no to zadamy też dodatkowe obrażenia z lodu. Do tego momentum, czyli jeśli przemieścimy się o 2 metry przy użyciu ostatniego skilla, no to każde kolejne użycie będzie miało 40% więcej dipsa i perpetual Charge to sprawia, że jak używamy Power Charge'ów, to jest szansa, 35% dokładnie, że tak jakby zostaną one użyte, natomiast ich nie stracimy, czyli tak jakby jest szansa, że po prostu się zapętlą i tak jakby dostaniemy efekt wykorzystania tych Power Charge'ów, natomiast te Power Charge nam zostaną i to sprawia, to jak mogliście zobaczyć wcześniej na intro, jak ten build działa, że możemy takie mega długie przeloty po mapie robić z tego Flickr Strike'a. Po prostu te charge cały czas mamy, one się w zasadzie nam nie kończą, a jeszcze w międzyczasie je generujemy, więc naprawdę jeśli tylko density mobów nam na to pozwoli, to można tutaj przelecieć pół mapy dosłownie, albo i całą, gdyby na tyle duże density było, także to tutaj myślę, że jest chyba najważniejsze w całym tym Flickr Strike'u, to chyba najważniejsza notka, która robi mega robotę. Jeśli chodzi o Charged Staffa, no to oczywiście Persistence, żeby trwał nam jak najdłużej. No i tutaj Fire Exposure, Cold Exposure, Strip Away, żeby zwiększyć te exposure'ów efekty i ja wrzuciłem sobie jeszcze defi, że jak wpadniemy w gromadę mobów, że jest szansa, że nas to trochę poratuje. Natomiast tutaj możecie oczywiście jeszcze Lightning Exposure do tego dorzucić. Jeśli chodzi o Heralda,
no to Primal Ornament i tutaj są zmiany, bo wrzucamy sobie Cold Infusion, Ice Bite'a i Glaciation, no i Deadly Heralda oczywiście pod warunkiem, że macie na to Spirit, bo jak widzicie ja w tej chwili wykorzystuję 240 Spirita na wszystko. Jeśli nie będziecie mieć Spirita, no to tego Deadly Heralda możecie sobie longshotem na przykład zastąpić albo czymś w tym stylu. Natomiast jeśli macie wystarczająco Spirita, no to oczywiście Deadly Herald. Co do tego Spirita, no to tak, jak wiecie, no ja gram tą notkę tutaj, która za każdy Energy Shield i Evasion w zbroi daje nam Spirit, przy czym żeby mieć 240 spirytu, to potrzebujecie klaty, która ma przynajmniej 1120 Energy Shielda, tak, Energy Shielda, wtedy mamy dokładnie te 240 spirytu. Jeśli chodzi o klatę zmieszaną Evasion i Energy Shield, myślę, że pewnie będzie to jakieś koło 2000 na 800, coś koło tego, nie wiem, nie mam pojęcia, bo tam po prostu dużo drożej wychodziły te klaty, no pewnie byłyby lepsze, no bo wiadomo, że Evasion dobrze mieć, żeby unikać jak najwięcej ciosów, natomiast no na pewno taniej wychodzi, jeśli chodzi o klaty, które mają tylko Energy Shielda, aczkolwiek ta też przy te 1100 to już tanio nie wychodzi, bo trzeba liczyć te około pewnie 30 Divine'ów. No ale wracając do skilli, oczywiście to pewnie każdemu się już skojarzy ten Herald, to co było grane na patchu 1.0, czyli te zapętlające się Heraldy. No i tak naprawdę teraz wracamy do tego, co się wtedy działo, no bo do tego Herald of Thunder, gdzie właśnie mamy te obrażenia od lodu, wrzucamy sobie Cast on Freeza. Czyli w momencie jak zamrozimy jakiegoś moba, no to nam się kastuje to, co tutaj mamy. No i pod tego Cast on Freeza wrzucamy sobie Voltaic Marka, którego zwiększamy jakby jego zasięg jeszcze Magnified efektem, więc te tak jakby wybuchy z Voltaic Marka są po prostu jeszcze większe, większy obszar pokrywają, więcej mobów trafiają. Do tego Innervate'a, żeby zwiększyć obrażenia od błyskawic. Richa no i impetusa, żeby po prostu jak najszybciej zbierać energię, żeby ten cast on freeze nam się mógł jak najczęściej odpalać. No i to właśnie sprawia, że w połączeniu z Heraldem to mamy ten sam efekt, który mieliśmy w patchu 1.0, kiedy Herald of Ice nakładał obrażenia z błyskawic, a Herald of Thunder nakładał obrażenia z lodu i one się tak zapętlały, takie perpetuum mobile i one-shotowało całą mapę. No to w tej chwili działa w zasadzie prawie tak samo, może nie aż tak dobrze, ale prawie tak samo dobrze i podejrzewam, i to teraz praktycznie myślę, że będzie grane na większość buildów, no bo jest po prostu OP. No i do tego Custom Crit, tutaj Profane Ritual, to tak jak wcześniej, tu się nic nie zmienia, jest po to, żeby nam generowało Power Charger z zabijanych mobów, Sniper's Mark, żeby zwiększyć sobie kryta, Profusion, znowu dodatkowy Power Charge i Overburdens. Teoretycznie ma to zwiększyć nam generowanie Power Charge'ów. Ostatnio ktoś mi pisał w komentarzu, że to raczej nie działa, natomiast no wydaje mi się, że powinno to tutaj funkcjonować. No zobaczymy. Tak jak mówię, jestem też w trakcie testów, ale no siła generalnie przy tym, co tutaj mam ustawione, siła jest nieporównywalna. No i Eye of Winter, tu się wiele nie zmieniło. Invertible Critical, Super Critical, Unleash i Arcane Tempo. Unleash dlatego, że Pinpoint Critical powędrował do Flicker Strike'a głównie, dlatego tutaj gramy po prostu coś innego. Po co nam Eye of Winter, to też tłumaczę w ostatnim filmie, także tam was odsyłam. Mana Remnants, tu się nic nie zmienia. Jeśli ktoś ma bardzo dużo mana regenu w ringach, ogólnie ekwipunku i dużo max many, no to może nie będzie mu to potrzebne, natomiast jeśli go nie ma, to nam po prostu załatwia cały problem z maną i dzięki temu tej many nam po prostu nie będzie brakować, bo bez tego to jak sobie to wyłączę, zobaczcie, to tak naprawdę
na momencie już tej many praktycznie nie będę miał. Infernal Cry, tu się nic nie zmieniło tak naprawdę. Energy War Cry, Raging Cry, Premeditation i Second Wind, także tu bez zmian. Profane Ritual, ten bez zmian. Sacrifice bez zmian. Storm Wave. Tutaj Martial Tempo, Inspiration, Ambush, Heft i Upheaval. Nad tym heftem się zastanawiam, bo w sumie nie ma on za bardzo chyba tutaj sensu w tym momencie i pewnie będę szukał czegoś innego, natomiast na razie nie mam pomysłu, co by tu można było w to miejsce wrzucić. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, czym można by tego hefta było tutaj zastąpić, albo którąś z tych nodek, no to dajcie znać, chętnie to sprawdzę, może ktoś ma jakiś pomysł na to, może bardziej ogarnia i jest w stanie mi tutaj coś ciekawego podsunąć, no to jak najbardziej dajcie znać w komentarzu, chętnie coś innego wypróbuję. Tak samo jak jeśli chodzi o tego Flicker Strike'a, czym można by tutaj zastąpić na przykład tego Pinpoint Criticala. No i jeszcze taka jedna kwestia, że jak wchodzę na jakiegoś Pinnacle Bossa, to zamieniam tego Pinpoint Criticala z Primal Armamentem, żeby jak najwięcej zboostować Dipsa z tego Flicker Strike'a tak naprawdę. Więc to jest taka drobna zmiana. No i jak widzicie, tutaj trochę zmian jest w ekwipunku. Jedna ze zmian w sumie nie jest zmianą, tylko zapomniałem ostatnio o tym wspomnieć, że na Pinnacle Bossy zamieniamy buty na hunting shoesy, które tak jakby zwiększają nam obrażenia krytyczne w zależności od tego, ile mamy power charge'ów, plus zwiększają nam maksymalną ilość power charge'ów, więc na Pinnacle Bossy sobie po prostu robimy przykładkę tych butów. Ja to, co widzieliście na intro, gdzie zone-shotowałem Krzeszta T4, jest bez tych butów, bo zapomniałem ich wziąć ze stasza i nie chciało mi się wracać i też dostał one-shota, więc myślę, że w tym momencie ten build ma potencjał na sporo więcej dipsa niż ten Krzesz miał HP. Do tego Acuity Module Meets, które dają nam insta licza z hitów krytycznych, no i przede wszystkim zwiększają nam szanse na obrażenia, na kryta po prostu. Więc to też jest bardzo fajny itemek, który nam tu tą szansę na kryta zwiększa. Ringi tak naprawdę wiele się tu nie zmieniło, no troszeczkę chciałem podciągnąć odporności, więc odpuściłem trochę obrażeń na rzecz odporności tak naprawdę, ale nadal zostajemy tutaj Fire Dips, zwiększenie Fire Dipsa i fajnie też tego Cold Dipsa, myślę, że jeszcze troszeczkę chętnie bym dołożył jeszcze na tym ringu, żeby mieć zamiast tego fizykala Cold Dipsa. Myślę, że to by jeszcze bardziej poprawiło tego builda. Ingenuity wiadomo, no moje jest badziewiaste, bo ma tylko jednego charm slota. Będę to musiał wymienić, natomiast na razie na tym nie koncentrowałem. Amulet bez zmiany, Storm Charger jako Instill i do tego oczywiście max skillsy, obrażenia od kryta, szansa na kryta, wiadomo statystyki jak wam brakuje Energy Shield standardowo i czapka, no szansa na kryta, ewentualnie obrażenia od kryta, max mana, energy shield, odporności, statystyki w zależności od tego, czy wam brakuje jakiegoś dexa czy inta. No i pałka, którą kupiłem, no tania nie była, to jakieś 50 divów kosztowała, tak no więc to jest najdroższa rzecz w sumie teraz w ekwipunku obok zbroi. Cała reszta jest tania, zbroja i pałka są drogie, natomiast jeśli odpuścicie w pałce te obrażenia krytyczne, no to kupicie ją znacznie taniej, myślę około 10 divów, może 20, powinniście coś znaleźć. Mi tutaj zależało, żeby te większe obrażenia krytyczne były. Jeszcze bardziej chciałbym szansę na obrażenia krytyczne tutaj zamiast samych tych obrażeń krytycznych, bo no tak jak mówiłem wcześniej, brakuje mi tej szansy, żeby mieć 100% szansy na kryta na Point Criticalu. No niestety żadna pałka z szansami na kryta nie była na markecie dostępna i nadal w sumie nie ma, a przynajmniej nic
cenie w miarę jeszcze takiej do przełknięcia, no bo pewnie za jakieś 400 Divine'ów coś bym znalazł, no ale jednak szukałem czegoś znacznie tańszego, no bo bo 400 Divine'ami po prostu obecnie nie dysponuję. No i oprócz tego, poza tym krytem, o którym wspomniałem, no to standardowo poziom melee skillów, no i obrażenia ognia, obrażenia od energii. Physical damage spoko, nie jest tutaj za bardzo konieczny, wolałbym mieć więcej tego elemental damage'u tak naprawdę, no i increase elemental damage with attacks, no to jest też tutaj w tym wszystkim istotne, im więcej tym lepiej. To tak naprawdę w tej pałce istotne są flat obrażenia od żywiołów, zwiększone obrażenia od żywiołów, kryt, czy to zwiększone obrażenia od kryta, czy szansa na kryta, no i poziom skill. Oczywiście fajnie mieć do tego jakieś mana on enemy kill, HP on enemy kill, czy tam leech many, czy leech HP, no bo żeby po prostu tej many i tego HP wam nie brakowało. Oczywiście Energy Shielda, no ale to tak jak mówiłem, jak w ostatnim filmie, w drzewku mamy notkę, która po prostu leczenie HP zamienia nam na ładowanie Energy Shielda. I to jest tak naprawdę tutaj wszystko, jeśli chodzi o ekwipunek. Jeśli chodzi o berło, nic się tutaj nie zmieniło. Spirit, Int, Mana Regen, nic konkretnego. Effigy of Cruelty, no to jak najwięcej tych Critical Weakness stacków, żebyście nakładali. To jest tak naprawdę tutaj istotne. No i Spell Damage, w sumie myślę, że nawet chyba nie do końca. Wydaje mi się, że z Flicker Strike'em się to i tak nie skaluje, więc zresztą mamy to na drugim weapon secie, więc nie ma tutaj tematu. To jest nam potrzebne, żeby rzucić na tym drugim weapon slocie to Eye of Winter, żeby zbić po prostu odporność, osłabić bossa pod kątem obrażeń krytycznych. Tak naprawdę po to tego używamy, więc najistotniejsze dla nas będą ta ostatnia tutaj ostatni bon, czyli nakładanie tego Critical Witness, to tutaj będzie tak naprawdę dla nas najistotniejsze, więc im więcej tego będziecie mieć, to lepiej. Reszta statów jest po prostu nieistotna w przypadku tego fokusu. Tak naprawdę. No a reszta, buty wiadomo, jakiś move speed, odporności, energy shield przede wszystkim. Tutaj nic nadzwyczajnego. Pamiętajcie, żeby nie mieć mana flaska, który zabiera wam HP przy użyciu, bo po prostu zginiecie. To jest też istotne. I jeśli chodzi o drzewko, no to w drzewku, tak jak mówiłem, doszła 4. ascendancja, bo po prostu o niej zapomniałem wcześniej. Poza tym raczej bez żadnych zmian w zasadzie. Jeśli coś się w drzewku zmieniło w stosunku do ostatniego filmu, to tylko i wyłącznie te notki, gdzie mamy statystyki, w zależności czy brakowało mi siły Inta czy Dexa, no to tak sobie to dostosowywałem, więc poza tym w drzewku nie zmieniło się nic. Może się jeszcze zmieni. Na razie tutaj nie mam za bardzo jakoś wizji, co można by tutaj było zmienić. Dobra, i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o zmiany. Tak jak mogliście zobaczyć na intro na początku, po prostu czyści to mapy jak szalone, skacze po tych mapach jak głupi. Jeśli chodzi o minusy, no to często na breachach mijam po prostu te collapsed handy, no i to jest taki chyba największy minus w tym buildzie, bo czasami po prostu przelatujecie przez tego breacha i nawet nie widzicie że tam jakiś hand po drodze sobie był. No a poza tym, no bossy, mówię, te czwórki po prostu one-shotuje. Te na mapach to w ogóle tak naprawdę w pół sekundy zabijacie z tego Flicker Strike'a, więc no jest mega mocny ten buildzik. Także polecam sobie spróbować. Jeśli oczywiście macie jakieś pomysły, co by tutaj można było zmienić, poprawić, to dajcie też znać w komentarzu. Tak jak mówię, za każdym razem podkreślam, ja w PoE dopiero się tak naprawdę uczę tej całego nazewnictwa, całej logiki i całej tej matematyki, która się za tymi buildami kryje, więc myślę, że jeszcze trochę
godzin przede mną do przegrania i przeanalizowania, żeby sobie tak naprawdę wszystko ogarniać. Wiadomo, że do proza i pijama to tutaj brakuje mi jeszcze dobre kilka tysięcy godzin, a jeszcze nawet 1000 nie mam wygranego, także był chyba mam łącznie 800 godzin przegrane w Poe dwójkę, w jedynkę nie grałem, także jeśli gdzieś opowiadam głupoty, to z góry przepraszam, no ale tak jak mówię, cały czas też się uczę, a też chcę się z wami podzielić, jeśli jakiś fajny build widzę, czy tam coś tam sobie w buildzie pozmieniam, żeby było lepiej, żebyście też sobie mogli się na tym w jakiś sposób posiłkować. Także dajcie znać, czy się film podobał, dajcie znać, co byście ewentualnie zmienili, czy ewentualnie może nic byście nie zmieniali, czy podoba wam się build, jak wam idzie farmienie tym. No a na dzisiaj to wszystko. Zostawcie subka i trzymajcie się. Hej!